czasami po prostu nie chcesz mówić o sobie coś, tak, o historii swojej rodziny. To jest bardzo trudno o tym powiedzieć. Także też jest lęk, też cały czas myślisz, a co będzie, a ja powiem to, a co potem może się stać. To słowo lęk, ono zawsze istniało, jak dotyczy twojej polskiej narodowości. Mój dziadek bardzo długo ukrywał od trójki dzieci, że są Polakami. Jego rodzice, moi dziadkowie, oni zginęli na Sołowkach w Rosji. Właśnie z tego powodu, że byli Polakami. Rosyjsko mówiąc, to лагерь specjalnego назначения Słon. I dlatego mój dziadek ukrywał, on nawet wziął nazwisko swojej żony, Rosjanki, żeby ukrywać zniszczył wszystkie dokumenty wtedy, żeby on mógł dalej istnieć, żyć w Rosji. Tak było. Później tylko on powiedział mamie, mnie, no mojej rodzinie powiedział, że kim jesteśmy. I od tej pory ja, może była w 6. klasie, ja zaczęłam tak myśleć, że jestem Polką. Bo on powiedział, że jesteśmy Polakami, to było jego słowo. To on tak powiedział po prostu, że jesteśmy Polakami, jesteśmy polską rodziną. Jak byłam małą dziewczynką, to oczywiście jeszcze mieszkałam w Związku Radzieckim. Było takie radzieckie życie, polskości w ogóle nie było żadnej. Prawdziwa polskość wróciła do nas, do mojej rodziny, jak już była deklaracja niepodległości Ukrainy. Do tego roku przyjeżdżał ksiądz tajemniczo i dyskretnie spotykali się Polacy i odprawiał mszę. I były takie spotkania, jak już była kaplica w Doniecku, jak zaczęli przyjeżdżać księża chrystusowcy i przyjeżdżać nauczyciele to naprawdę to też super było, że zaczęli przyjeżdżać nauczyciele z Polski. I to była taka radość niezwykła. Wtedy ja tak powiem, że wróciła polskość. Wróciła polskość, wróciły te wszystkie tradycje. Bo Kościół popierał te wszystkie tradycje. Wszystkie święta polskie świętowaliśmy. Cały czas to było przy Kościele. Tak, przy Kościele. Już potem Polacy zrobili swoje towarzystwo, ale to już było, jak już była niepodległość Ukrainy. To wtedy już można było zrobić towarzystwo polskie. Tak? Życie było bardzo aktywne. To był taki rozkwit, można powiedzieć, polskości w Doniecku. No, mieliśmy zespoły różne polskie, mieliśmy swoje wydanie, Polacy Donbasu. Oprócz tego mieliśmy jeszcze Wydział Techniczny Polski na uniwersytecie, na Politechnice w Doniecku. Tak prawda było, że było prawdziwe polskie życie w Doniecku. Mam nadzieję, że teraz przy Kościele też jest. Moja rodzina mieszka w Polsce. W Warszawie zamieszkaliśmy w 2015 roku. I to było po tej ewakuacji Polaków, pierwszej ewakuacji Polaków do Polski. Przyjechaliśmy z Donbasu właśnie, z Doniecka, z tego miasta, gdzie nadal trwa wojna. Często pisze się o tym, że trwa wojna hybrydowa i tak wszyscy myślą, o, co to za wojna jest taka, co tam się dzieje, że to jakaś niezwykła wojna, ale to, szczerze mówiąc, naprawdę to jest straszna wojna, zwykła, straszna wojna. Zginęło, to są dane ONZ, 14 000 ludzi zginęło. I w tym 4 000 właśnie świeckich, cywilów. I było to naprawdę, w którym sensie ta wojna była hybrydowa. Hybrydowa była w tym sensie, że
nie wchodzili najpierw czołgi, a po prostu przyjeżdżały autobusy z tymi ludźmi z Rosji. Przyjeżdżało dużo osób takich ubranych na czarno, jakichś tam facetów, tak, mężczyzn, chłopaków. I całe miasto było czarne od nich. Zajmowali wszystkie administracyjne budynki. Wszystkie. Tak właśnie zaczynało się wszystko w Doniecku. Dużo osób było za Ukrainę i wychodziliśmy na te ulicy z flagami ukraińskimi. Jakby to był taki nawet protest był przeciwko temu, co się działo. Ale te osoby, które były za Rosję, właśnie Rosjanie, te, które przyjechali do naszego miasta, nie rozmawiali nawet inaczej. Nie rozmawiali tak, jak rozmawiali w Doniecku. Tak? I to było widać, że to obce osoby. I one były nie tylko mieli flagi rosyjskie, ale jeszcze mieli zbroję, tak? Bo oni zaczęli bić po prostu. Były śmierci. Wszyscy wtedy czekaliśmy na jakąś pomoc, tak? A jej nie było, po prostu nie było. No oczywiście żal był, oczywiście, bo nawet przychodzili do konsulatu dziennikarze, pytali, a dlaczego Europa nie pomaga, dlaczego nie ma żadnej pomocy. Tym, kto był za Ukrainę, żadnej pomocy nie było, ani ze strony Ukrainy, szczerze mówiąc. Ludzie czekali na to, żeby Ukraina będzie broniła swojego miasta. Co mówić o Unii Europejskiej, jeśli ze strony Ukrainy? Wtedy nas też porzucili, tak powiem. Główną przyczyną tego wyjazdu, tej ewakuacji był lęk. Lęk o życie, o swoje życie. Lęk o życie swoich dzieci. Nie da się tam żyć bez tego lęku teraz. A w 2014 roku zaczęła się wojna tym bardziej. Tym bardziej wszystko było niebezpieczne. No od razu ja tak powiem, ja mogę mówić tylko o sobie, bo była taka myśl, żeby zwrócić się do Polski o pomoc, poprosić o pomoc, tak? Bo no Polska to zawsze była taka matka, tak? Taka matka i jak coś strasznego, to idziesz do matki, tak? I od razu było tak, że u mnie pierwsza myśl, żeby zrobić ewakuację Polaków, tak? Poprosić o ewakuację, ale bodźcem tym była śmierć obywatela Polski. I wtedy już nam powiedzieli, że organizuje się, że ambasada Polski, konsulaty pracują nad tym, że może uda się nam ewakuować się właśnie z tych terenów. Bardzo niebezpiecznych, bo cały czas ginęły osoby. Donieck to jest takie miasto róż i węgla, zawsze mówili. Że 1 milion róż w Doniecku, że na 1 milion mieszkańców i 1 milion róż było. Że na każdego mieszkańca jedna róża. To cały czas o tym było mówione. Naprawdę to było najbardziej bogate miasto na Ukrainie. Tak było. I miasto było europejskie, bardzo rozwinięte. Euro 2012 tylko odbyło się, tak powiem, że nie było takiego, żeby każdy myślał, że opuści Donieck na zawsze. I dlatego każdy brał po prostu takie niezbędne rzeczy, mieliśmy przy sobie. I każdy myślał, że wkrótce wróci. No bardzo mało wyjechało ludzi, bo około 170, pierwsza ewakuacja, to druga może też tak, ja nie mogę powiedzieć o drugiej, nic dokładnie. I to oczywiście to była taka kropla w morzu. No to... Ale dobrze, że było. Wszystko jedno, oczywiście, że wszystkie osoby, wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni, że jednak to się udało, bo naprawdę to są rodziny z dziećmi wyjechały. Jak była pierwsza ewakuacja, zarejestrowało się dużo osób zarejestrowało się. Ale jak już dokładnie powiedzieli, że będzie ewakuacja, nie wiem, może trzecia część odmówiła się jechać. To też był lęk z tego powodu, że oni muszą gdzieś jechać, coś opuścić.
gdzieś zadeklarować, że są Polakami. Naprawdę to trzeba było powiedzieć, jestem Polakiem, ja chcę wyjechać do swojej ojczyzny, tak, że chcę wyjechać. To też trzeba mieć jakąś odwagę, tak, żeby wszystko rzucić i wyjechać. Moje marzenie, żeby skończyła się wojna w Doniecku. Już, żeby mogliśmy wrócić. Ale oczywiście moje życie jest związane z Polską. Ja uważam, że jestem Polką. I oczywiście ja nie mogę powiedzieć, że jest obca dla mnie Ukraina. Ukraina też nie jest obca. Nie jest obcy Donieck. I moje serce jakby jest i dla Polski, i dla Ukrainy, i dla Doniecka. No, tak jest. Już tak jest chyba taki los życiowy.